Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na golenie, ale zanim się ogolimy, bo trzeba to futro ściąć, trzeba coś ustalić i trzeba zerknąć w ankietę. Więc ja już idę zobaczyć wyniki i widzimy się za chwilę. I teraz mamy nową wersję. Nową wersję związaną tylko i wyłącznie z czym? Z Waszą decyzją. 70% wszystkich widzów, moich subskrybentów w ankiecie, w wiadomościach prywatnych, w komentarzach pod ostatnim filmem, uśredniając oczywiście, ale jest to tak około 70% i nawet wzwyż, czyli 70 kilka, zdecydowało, że ta wersja Snowiego, czyli tank top, czyli inne wizualne odzienie, bo wcześniej mieliśmy taką fajną koszulkę przezroczystą, wiecie, to jest lepsze rozwiązanie. Niech będzie. Słowo się rzekło, wychodzimy ze strefy komfortu. Oczywiście w tej łysej głowie już powstaje pewna koncepcja tanktopu, który będzie stricte związany z tym kanałem, z moimi preferencjami, upodobaniami wizualnymi, kolorystycznymi, ale przede wszystkim właśnie z kanałem, ale to już niedługo. Słuchajcie, od dnia dzisiejszego będziemy się golić właśnie w takim oto stroju wyjściowym, łazienkowym u Snowiego. Chcieliście, to macie. Żyjemy w dobie YouTube'ów, algorytmów i innych rzeczy, bo to też jest ważna kwestia. I powiem Wam szczerze, że ale nie mówcie tego głośno nikomu, bo jeszcze ktoś się domyśli i podsłucha. Podsłuchujemy, tak, ale nas podsłuchują. Czemu? Bo jesteśmy w Big Brotherze. Kto nas ogląda? AI! Dokładnie tak. Algorytmy YouTube'owe to jest AI i ono wizualnie, nasłuchowo, jakkolwiek weryfikuje, co się im bardziej podoba, co nie. Niech będzie. Żyjemy w dobie cyfryzacji, znajdujemy się na tej platformie, więc w jakimś stopniu musimy się dostosowywać, ale głównym wyznacznikiem byliście Wy. I tu stawiamy kropkę. Nie będziemy więcej ciągnąć sprawy. Słuchajcie, dzisiejsze golenie to pojedynek, więc jednym słowem nie ma co przedłużać. 17 pojedynek, jak ktoś jeszcze nie widział, zapraszam na pozostałych 16. 17 pojedynek, jakże wyjątkowy. Czemu? Bo dzisiaj pierwszy na tym kanale pojedynek slantów, czyli zapraszam na ring Rex, Konsul i Razorok Wunderbar. Dokładnie tak. Battle Razors, 17 odcinek. Czas zacząć. Słuchajcie, dla tych, którzy jeszcze przespali, nie oglądali, nie zmobilizowali się, zapraszam do przedstawienia tej oto maszynki, czyli Rexa Konsul, czyli slanta regulowanego. Mamy tutaj od 1 do 6, przypominam, różne ustawienia. Bardzo ciekawa koncepcja i konstrukcja. Co nie zmienia faktu, że mamy też Diamond Grip, jeżeli chodzi o kwestię moletowania. Mamy 78 mm rączkę, krótko, ale bardzo funkcjonalnie, wbrew pozorom. Jak ktoś ma rękę jak bochen chleba, nie dogadacie się. Ale też mamy stal morską i co ciekawe, mamy naprawdę dużą kulturę pracy z świetną efektywnością, zawarte w 82 gramach, nie 106. Niby taki mały, a jednak kaliber ciężki. Ale 82 jest tu. I tu jest wielka tyka. Czemu tak mało? A dlatego, że rączka to jest tytan. Wersja hollow, całkiem 100 mm długości. Kogoś tu poniosło w tym razoroku, ale dobra. Co nie zmienia faktu, że głowica jest stalowa, czysta stal i wygięta przekoszmarnie. Tak zwane klasyczne podejście do tematu. Tu w Rexie mamy co? Mamy, już będę rozkręcał, mamy podejście nowe, rozwiązania nowe, nowoczesne, a w tak zwanym razoroku jest klasyka gatunku. Okrągłe piny, ale w jednej i w drugiej przypominam co? Żyletka głęboko musi być osadzona na czapce, żeby dobrze nam tutaj się to skręciło. Czemu? Bo będziesz się, kolego, skalpował po twarzy albo na głowie, w zależności gdzie się golisz, albo ja się nie pytam gdzie jeszcze, tym slantem. Co nie zmienia faktu, że tutaj musi być mocno. Ładujemy tutaj dla jasności Persona Platinum pod kolor koszulki. Żyletki dzisiaj. No nie Japur, chciałeś kolorystycznie, masz Japur kolorystycznie. Co nie zmienia faktu, że słuchaj, kolego, wiecznie tak nie będzie, to nie rewie mody.
Tutaj przypominam, odkręcamy dolny gwint, czapeczka się luzuje, dwuczęściowa maszynka. Ładujemy już napiny podłużne takie, ciekawe, ale też kombinatorstwo jest przeokrutne, jeżeli chodzi o ładowanie tych slantów. Slanciarze współczuję, ale trzeba o to zadbać. Tutaj jest bardzo fajnie, bo gwint natychmiast łapie. I teraz... O, kolego, ty tam z tyłu, ty. Powołałeś się w komisji i znowu śpisz. No to moment. 5 minut filmu już zasnął? No to tak nie działa. Słuchaj, kolego, trójka jest? Jest. Pobudka. Tu jest? Jest. I teraz do końca filmu nie śpisz, żeby nie było przypału, bo cię tutaj wywiozą na taczce, mówię ci. Sprzęt załadowany, grzeje się w tej samej wodzie, w tym samym kubku, żeby nie było faworyzacji. Czym dzisiaj? No klasyka gatunku. Po prostu uwielbiam to na pojedynkach. Czemu? Bo świetne właściwości, uniwersalny zapach. Seba Abbes. Po prostu. Baza tallow. Lubię. Po prostu lubię. A tutaj przy okazji musi być dobra jakość dla tych slantów, bo potrafią być zadziorne. Przełożone już do woła roboczego, tak zwany Yaki Brush, czarny, jedyny słuszny kolor Micha. Co po goleniu, to po goleniu, jak to usnął jego. Ale jeszcze jedna nowość na kanale dzisiaj musi się pojawić. Pamiętacie, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanego Terminatora? Taki pędzel. Snowy sobie tak nazywa po swojemu pędzle. Zawsze ma inaczej. Tutaj przypominam. Kooperacja proxy tak zwana, czyli jeden twórca Stando Brushes stworzył rączkę, drugi Artur Żółkowski wkleił knot, wyszło coś ciekawego. Dzisiaj przedstawię Wam pędzel całkowicie od początku do końca, że tak powiem, stworzony przez właśnie Stando Brushes. Słuchajcie, nie ma co gadać, trzeba przedstawiać. Na bazarku się pojawił pewien bardzo fajny moment. Pozdrawiam Adi. No i Snowy nabył takie oto cudo. Witam, Grey Mesh. Dokładnie tak się nazywa. Jeszcze ten pędzel, za chwilę go przemianujemy. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jest to fajne, bardzo fajne wykonanie wizualne. Jak na twarzy, zaraz się dowiemy. Ale najpierw sobie poopowiadamy trochę o nim. Co nie zmienia faktu, że tak. Dzisiaj będziemy testować kolejny raz mydło Sebego. Mieliśmy już syntetyk, mieliśmy już konia, mieliśmy już świnkę, a tutaj mamy borsuka mandżuriańskiego. Dokładnie tak, mandżurian, czyli włosie naturalne z borsuczka, pozyskiwane z północno-wschodniej części Chin, bo tam właśnie te borsuki żyją w mało zabawnych warunkach klimatycznych, chociaż ja nie wiem, co to w ogóle za mowa. Zimno, pięknie, rewelacja. Po prostu lepsze niż to za oknem. No ale mieć. Co kto lubi. Słuchajcie, czemu Grey Meshes? Z tego co widzę, jest tutaj taka nitosiateczka. Z jednej strony bardziej podłużna, z jednej strony bardziej zagęszczona i w pięknym wilczym kolorze. Od razu zwrócił moją uwagę. Pierwsza kwestia, tak mi się chce każdego producenta mieć przynajmniej jeden porządnie, całkowicie zrobiony pędzelek. Ale druga kwestia jest taka, że skupił moją uwagę właśnie swoją kolorystyką, ale kolejna kwestia jest taka, że chcę spróbować tak zwanego borsuka mandżuriańskiego, bo zwykłe borsuki to ja mam, ale takiego to nie mam. Czemu Mandżurian? Słuchajcie, jest kilka aspektów. Pierwsza rzecz, ma nawet bardzo sztywny backbone, czyli ten kręgosłup, który warunkuje włosie, ma na dosyć sztywnym poziomie, ale końcóweczki są żelowe, tak zwane. On już się troszkę moczył i bardzo dobrze się moczył. Czemu? Bo kolejną właściwością borsuka mandżuriańskiego jest tak zwany co? Świetna retencja wody i ciepła. Po prostu uwielbia wodę, dużo się napije, ale później bardzo ładnie oddaje. Przy wyrabianiu piany rewelacja. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o wygląd, to jest tak zwany tree band. Powiecie, co to kurde jest? No to jest two band, tylko że z faktu, że tak wizualnie wygląda jakby miał 3 pasma kolorystyki, to nazwano go sobie tree band. Pędzel produkcji Botti, co nie zmienia faktu, że tak naprawdę, żeby każdy z Was wiedział, o czym mówimy o tubandzie, tylko po prostu ciekawiej wybarwiony. Wracając jeszcze do tego rodzaju włosia,
Przez to, że on jest troszkę sztywniejszy, chodzą słuchy na mieście, dowiemy się z czasem, że podobno przez to jest trwalszy w obsłudze. Borsuki od razu praktycznie, on się troszkę rozwinie w związku, bo on jest naprawdę nóweczką w związku z pracą ze Snowym w łazience, ale ogólnie kwestia jest następująca, że on już jest gotowy praktycznie do działania. Nie musi tak jak świnka się tam układać z tobą za bardzo, więc to też jest fajne. Kolejna, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o Manżuriana, jest to jeden z tych droższych, a dokładnie najdroższy rodzaj borsuków, więc jest to tak zwany produkt premium. Produkt premium, czyli każdy chciałby go w sumie mieć, żeby sprawdzić, czy to właśnie za to się coś płaci i coś ciekawego uzyskujesz. Lecimy dalej. Jeżeli chodzi o rączkę, dla jasności 52 mm knot, 60 mm rączka. Rączka z tworzywa sztucznego. Tak, Snowy się nie obraża. Czemu? Bo dostał wilczy. A dokładnie troszkę inny. I zaraz wam powiem, o co chodzi. Ciekawie funkcjonalnie, ręcznie wypolerowany, ładnie tutaj zrobiony. No, fajnie. Naprawdę funkcjonalnie to wygląda. Wielkość taka akuratna. Od dołu świeci nam się tak zwany pin. Jak dobrze wiecie, Snowy lubi duże piny. I tak, chciałoby się więcej. I ten gość nie zmienia zdania. Chciałoby się więcej. Szczególnie jak producent chce się chwalić tym, co jego. Ale, i tu jest duże ale, a ale zawsze robi różnicę. Ten pin to nie jest metal, tylko jest czyste srebro. Więc w momencie, gdy kupujesz pędzel premium, a ten jest zaliczony do tak zwanego wersji premium i kupujesz srebro. Jeżeli kupujesz srebro, to tak jak tutaj masz 1,4 grama czystego srebra z wybitym logo Stando Brushes. Kwestia jest następująca. Normalnie Snowy by chciał więcej, ale jeżeli byłoby na całą dolną średnicę rączki, zwiększona by była masa całkowita tego srebra. Tu mamy 1,4. Od 1,5 w Unii Europejskiej w produktach tak zwanych kosmetycznych, a ten już się zalicza do tego, wykorzystywanie srebra jest obarczona taką ilością różnych przepisów. Czyli jednym słowem urzędactwo wjeżdża na salony, czyli tak zwana procedura 1, 2, 3, 40 i producentowi takiego pędzla odechciewa się w ogóle korzystania ze srebra. Producent zdecydował, że ma być tutaj srebrny pin, więc, że tak się wyrażę, poszedł po jakże zdroworozsądkowe podejście, czyli 1,4 grama. No i wyszło właśnie tyle. Tak zwany kompromis. Wszystkiego nie można mieć, ale jeżeli to ma być srebro, a tutaj jest srebro, to jestem w stanie zrozumieć tą wielkość pinu. Po prostu. Słuchajcie, co tu jeszcze mamy? Mamy zmianę nazwy. No nie jakie Grey Meshes, z całym szacunkiem do producenta, ale tak tutaj zielona siatka to nie będzie. Snowy postanowił sobie zdecydować, że będzie to co? Tak jest. Zobaczcie, tu wygląda jak takie łuski. No ewidentnie. Po bokach może to siatka, może to łuski. Jeżeli kolor wilczy, Wolf Dragon, dokładnie tak. Wilczy smok, zapraszam. Tak od dzisiaj się nazywa. Sorry, taki mamy klimat. Dostajemy pędzel, jeżeli chodzi o kwestię premium, w takim oto woreczku, bardzo ładny. To nie jest woreczek żaden ze sztucznego, to jest taka materiał a la satynka, bardzo ciekawy, bardzo gustowny, bardzo fajny, świecący sznureczek. Można sobie zrobić taką sakiewkę. Powiem szczerze, fajnie to wygląda. Tutaj mamy i właśnie takie logo być powinno na produktach. Duże, widoczne i sensowne, czyli Stando Brushes. I coś mi mówi, że ta kocia łapa na tym logo firmy to ma coś ewidentnie związanego z tego, że producent ma konotację albo uwielbienia do kotów. Co nie zmienia faktu, że w tej łazience kot i wilk ma absolutny pakt o nieagresji. No i się dogadają. W naturze różnie by to było. Co nie zmienia faktu też, że dostajemy jeszcze takie coś. Co to jest? To jest taki certyfikat, a może i podziękowanie. Miła rzecz, kwestia od producenta. Dziękuję za zakup mojego pędzla i tak dalej. Ale też 6 punktów, jak używać tego pędzla. Czyli co zrobić przed pierwszym użyciem, jak nie używać i czemu nie gotować. Po zakończeniu, jak pielęgnować pędzel. Nie zamykać w szczelnych etui, żeby nam nie zgnił, jeżeli jest wilgotny, i przede wszystkim opis.
jeżeli chodzi o bukiet knota i tak dalej, co, jak, czemu i z czym. Na końcu życzę miłego golenia. Podpis producenta, bardzo miło. To jest prawdopodobnie, a raczej na pewno pan Stanisław Łowicki, właściciel tej firmy. 23 kwiecień 2026, opis rodzaj włosia, Manchurian Triband 24 mm, czyli tuba. No i rączka Epoxyd plus pin AG. Kto był na chemii? Kto spał na chemii? AG, czyli co? Srebro. Dziękuję, zagadka rozwiązana. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, fajnie, miło, rzeczywiście czuć tu tak zwaną klasę premium. Małe detale, ważne detale, nie każdy producent z tego korzysta, co nie zmienia faktu, że to nie goli, ale warto to mieć, jeżeli już płacimy za całkiem sensowne pieniążki za produkt premium. I mi się udało bardzo, bardzo okazyjnie go kupić. Nie wchodzę nikomu w tak zwany portfel, ale pamiętajmy od tego, że taki knot z tą jakością kosztuje. Wytworzenie tej rączki kosztuje. Dobry surowiec, jeżeli chodzi o rączkę, kosztuje. Srebro na pewno kosztuje. Plus praca ręczna. Pamiętajmy o jednym. Jeżeli wyceniamy dany produkt, tak samo było z Arturem Żółkowski, Artur Workshop, pozdrawiam Cię kolego, za pewne rzeczy zwane rękodziełem płacimy. To nie jest impreza masowa, to nie jest sprzedaż po 1000 takich pędzli. To jest jeden, czasami dwa, czasami trzy, a może absolutnie jeden i tylko i wyłącznie wyjątkowy pędzel tak stworzony. Przeważnie rodzaj rączki na przykład jest unikalny, bo już następny tak zwany kawałek surowca już może się tak nie wytoczyć, więc masz coś indywidualnego. Jeżeli masz coś indywidualnego stworzone z wysokiej jakości surowca, tego czy owego, jeżeli chodzi o skład tego pędzla, to wszystko kosztuje. I teraz Ty, golący się, decydujesz, czy chcesz takie coś posiadać, czy wystarczy Ci produkcja masowa. Nie do mnie to pytanie, do Ciebie. Ja nikomu nie zaglądam w portfel, niech każdy decyduje o swoich wydatkach, co nie zmienia faktu, że naprawdę wygląda zacnie, wygląda fajnie ten Dragon Wolf albo Wolf Dragon. Co nie zmienia faktu, że naprawdę już mi się chce go zaprosić na twarz. Słuchajcie, nie ma co gadać, trzeba jeszcze troszkę, on już się moczył, ale jeszcze troszkę mu dodamy. Seba, testujemy Twoje mydło z borsukiem. Jeżeli chodzi o wielkość pędzelka, taki w sam raz. Jeżeli chodzi o backbone, czyli kręgosłup, to powiem szczerze, jak widzicie, głowa już ogolona. I tak, tam była pierwsze testy, pierwszy poligon, ale na twarzy go nigdy w życiu nie miałem. Pierwszy raz z Wami, wiadomo. Pierwsze odczucia zawsze zarejestrowane na tak zwanej kamerze. I powiem Wam szczerze, czuć to podbicie, takie sztywniejsze, ale też czuć te żelowe końcówki. Ewidentnie czuć. Naprawdę jest różnica, bo ja mam dwa borsuki. Jeden z portali chińskich pisze, że to silver, a drugi, że tubandy. Ciekawa. Tak szczerze, to chyba nie dowiem do końca się, co tam jest wsadzone. Co nie zmienia faktu, że to są zwykłe borsuczki. Tutaj mamy Manchuriana i powiem szczerze, że tamte jaki mają absolutnie inną specyfikę. Całkowicie. Jeden jest żarówa, drugi jest, czyli bulb, drugi jest fan. I jeden jest mopowaty, drugi jest bardzo sztywny. Jeden jest bardzo taki mięciusi i to jest chyba ten silver tip, tak mi się wydaje. Drugi, tak jak producent mówi, tuband i jest naprawdę taki z tych sztywniejszych. Jeżeli chodzi o kwestię tego, czujesz, że on jest taki dosyć nabity. Czujesz, że jest taki sprężysty, ale nie na twarzy. I to jest właśnie urok borsuka mandżuriańskiego. Jeżeli chodzi o kwestię rączki, słuchajcie, ile ludzi, tyle gustów. Widziałem u producenta różne, od kolorowych przez takie czarne z jakimiś tam domieszkami i ten wilczy. I powiem szczerze, jak Adi postanowił się pozbyć tego pędzelka, powiedziałem, jest mój. Czemu? Bo wszystko, co wilcze, przykuwa moje oko. Proste i proste. Tylko, właśnie. W formie żartu. Wszystko, co wilcze. Ostatni jeden z moich kolegów, subskrybentów, strzelił w komentarzu, to co? Od następnego golenia krawat w wilki. No i grubo. Skąd ja Ci, człowieku, wezmę krawat z wilkiem? Może coś tam poszukam, co nie zmienia faktu, że na 1 kwietnia chyba. Ale ogólnie rzecz biorąc tak, wilcze detale są mi bliskie, po prostu czemu by nie.
Słuchajcie, mydło jak to mydło, genialnie się po prostu wyrabia. No po prostu Seba zrobił coś świetnego, coś co ja bardzo lubię, coś co robi robotę na tej skórze, a przede wszystkim trzymam za niego kciuki, bo widzę, że się rozwija, bo widzę, że idzie w kolejne produkty, bo widzę, że się uczy, bo widzę, że ma chęć, bo widzę, że ma coś, co się nazywa zapał i bardzo dobrze. Niech się dzieje, kibicuję. Kolejnemu producentemu polskiemu też kibicuję, jeżeli chodzi o Stando Brushes. Niech się nasze sprzedaje, niech się nasze rozwije, niech nasze idzie w świat. I to jest absolutnie moja dewiza, jeżeli chodzi o kwestię tradycyjnego golenia. Jeżeli nawet daną firmę lubimy, to fajnie. Jeżeli nie lubimy, to przynajmniej nie kupujemy, bo nie ma sensu. Później się zdziwimy, że co? Że już nie ma polskich firm, bo wszystkim się odechciało. Więc cieszę się, że Sebastianowi się chce. Cieszę się, że panu Stanisławowi się chce. Cieszę się, że mam oba produkty. Rewelacja. A jak bardzo się będę cieszył z tego pędzla, to zaraz się dowiecie ze mną. Słuchajcie, wyrobienie Manżurianem, naprawdę popatrzcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Tego mydełka to jest czysta, dzika przyjemność. Ale już go jest na tyle dużo, żeby się działo. Naprawdę bulwa. No taki naprawdę nabity koksik ten smoczek. Ani jednego włocha nie widać, czyli na razie nie linieje. Już jest bliżej lata niż wiosny. No już nie linieje, po zimie może by linieje, nie wiem. Słuchajcie, zapraszamy borsuczka na twarz i do roboty. Więc lecimy, bo sprzęty nam się grzeją. O, ależ tutaj jest tego mydło. Jezusiczku malusieńki. Co tu się nie dzieje? Zobaczcie. Zobaczcie. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. No, jest nabity normalnie jak pociąg do lichenia. Jak to mówią niektórzy. Naprawdę. Nabił się co nie miara. I teraz zaprosimy go do współpracy. No i teraz pokazuję swoje drugie oblicze. Na początku jest takim nabitym koksem. Przez właśnie swój kręgosłup. Ale teraz zaczyna pokazywać swoją drugą naturę, czyli tą miękkość. Borsuki mandżuriańskie to są pędzle, które bardzo sobie lubują koledzy, którzy po pierwsze lubią borsuki, a po drugie, które bardzo często wyrabiają na twarzy, bo one się po prostu do tego nadają. Jeżeli masz twardy zarost, zrobi Ci porządek i z mydłem, i z przygotowaniem skóry, zarostu, do wszystkiego. Ale ogólnie to już jest indywidualna kwestia. Jakie Ty sobie włosie używasz, decyduj sam. Ja nabyłem go z premedytacją. Po pierwsze chciałem koniecznie mieć od A do Z pędzel tego producenta. To jest raz. Po drugie, skusiła cena. Wiadomo, jak jest okazja, nie trzeba brać. A po trzecie, chciałbym właśnie mieć borsuka mandżurianka. Czemu? Żeby mieć zdanie. Cały czas mówię, nie spróbowałeś czegoś, nie masz zdania, powtarzasz opinie innych. A jak powtarzasz opinie innych i tylko się na tym skupiasz, albo sugerujesz, to słabo, kolego. Miej swoje zdanie. Takie jest moje dewiza życiowa. Słuchaj, widzu mój, nie ma co, naprawdę, trzeba się brać do roboty. No, nie śpisz. No i bardzo dobrze, cieszę się. Trójeczka, ustawiony reskonsu, pierwsze przejście z tak zwanym włosem, co nie zmienia faktu. Tak, prawo jazdy na dwie maszynki wyciągnięte, lecimy. Bo naprawdę źle się dzieje na tej twarzy Snowiego. Jedna i druga już się dała poznać, że za bardzo to ona, jeżeli chodzi o kwestię odczuwania żyletki, nie daje się poznać z tej strony, że Ci ostrze jeździ bez kontroli po twarzy. Ale
efektywność ma jedna i druga świetną. Tylko że Rex jest bardziej kulturalny, taki arystokrata maszynkowy. Tamten jest taki klasyczny, tylko nie mówcie mu, bo się obrazi, mi podetnie gardziocho. A tego nie chcemy. Ustawienie numer 3, co robi? Robi robotę. Jak robi? Przyjemnie. Po prostu. Konsul jest tą maszynką Rexa, która mi się dała poznać z bardzo, ale to bardzo przyjemnej strony. Ona po prostu wie, co, jak i czemu ma robić. I to nie można jej odebrać. Czy jest tak samo efektywna w swojej kulturze pracy jak Razorok Wunderbar? To zaraz zobaczymy. Zapraszamy pana ukrytego drapieżcę do roboty. On też nie ma tego poczucia, że żyletka po prostu ci masakruje skórę, bo nie. I dlatego to właśnie on, moim zdaniem, był wbrew pozorom, mimo że nie jest regulowany, dobrą opcją wyboru dla konsula. Mimo że tu jest totalne zestawienie klasyki, tu jest totalne zestawienie nowoczesności. No ale zaraz zobaczymy. No pod nosem konsul ma większe pole do popisu z faktu kształtu tak zwanej głowicy. Powiem szczerze, w pierwszym przejściu on jest całkiem fajny. A czy mówię, to też by było inaczej, jakby człowiek się z lantami golił systematycznie i po prostu zaprzyjaźnił się z tą rodzajem maszynek, nie? Zawsze to łatwiej. Okej. Mimo że pierwsze przejście, jak dobrze wiecie i zawsze wam to mówię, dla mnie to nie golenie, tylko ściąganie nadwyżki zarostu, to powiem wam szczerze, że już mi się gęba śmieje po pierwszym przejściu. Czemu? Zobaczcie, tu już jest mniej futra. Już zaczyna człowiek wyglądać jak człowiek. Koniec tego wilczego wizerunku. Jest dobrze. Najbardziej jest dobrze, że mydło sebego daje mi ten poligon doświadczalny, ten płaszcz, tą przyjemność, ten bardzo delikatny zapach, seba bardzo delikatny. Daj trochę więcej tam w następne mydełka, ale robi robotę niesamowitą, jeżeli chodzi o właściwości. A tutaj wilczek smoczy, a może smok wilczy, sami zdecydujcie. Ja się jeszcze zastanawiam. Czeka na robotę. I on sobie myśli, kurde, przecież ja borsuk jestem, co on mi tu od wilków wyjeżdża? No nie? No, Snowy to mówię wam, on zawsze pod prąd, gdzieś tam idzie swoimi ścieżkami, no w końcu te zwierzaki tak mają. To nie owca, która idzie w stadzie jedna za drugim, nie? Proste. Bardzo przyjemnie. No napity normalnie koks, ale końcóweczki przyjemne. Mizia po prostu. I to jest takie ciekawe, bardzo ciekawe i jakże przyjemne doznanie. Naprawdę git. Jeżeli chodzi o funkcjonalność w sam raz, ani duży, ani mały przy wyrabianiu, ani jednego stuknięcia w miskę. Gra muzyka, słuchajcie. Przy odkładaniu też. Ale to mówię, to już wam zostawiam. Kwestia wizualna. Czy chcecie, ja wam recenzuję moje odczucia, jeżeli chodzi o dany produkt i danego producenta. Słuchajcie, Rex Consul trójeczka. Dzisiaj nie wachlujemy ustawieniami. Dzisiaj lecimy od początku do końca. 3. Drugie przejście w poprzek. Okej. Jest lepiej. Czemu? Bo jest skóra pusta. I wreszcie zabieramy się za golenie. No, kultura pracy tej maszynki jest niesamowita. Naprawdę. Odczarował mi totalnie Rex Consul. Poczucie tej firmy. Naprawdę. No, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. I co ciekawe, właśnie te 78 mm i nawet, słuchajcie, 2 gwinty, więc jeszcze realnie użytkowej powierzchni tej rączki jest jeszcze mniej. I ona robi robotę. Mimo że to slant, kwestia funkcjonalności pod nosem absolutnie
detronizuje tak zwanego Razor Rocka. Całkowicie. To nie ta geometria, to nie ta funkcjonalność, ale efektywność nas interesuje. Lecimy. Ten pan, jak się dał poznać, nie pyta się o zdanie. Podoba się, nie podoba się, kosi wszystko. Tak w skrócie. Po prostu. On się nie bawi w pukanie w drzwi, tylko wchodzi z butem. Taki mamy klimat. Czuć już kulturę pracy delikatnie mniejszą. Absolutnie. Zaczyna się dziać efektywność. Oczywiście, że tak. Ale zaczyna się dziać ten efekt właśnie, że maszynki nie czujesz za mocno, ona ci nie jedzie, ale czujesz, że twoja skóra odczuwa to, co się wyprawia. I to nie jest falowanie, to nie jest drapanie, to jest po prostu... Schły troglodyta, który się nie pyta o zdanie, tylko robi, co ma robić. Przyszedł i skutecznie robi robotę. Ile tu jest tłuszczu na skórze, po prostu. No mówię, że tak zwana mydło pojedynkowe. No, o. I teraz na środku brody. I który to zrobił? Który? Ty tam z tyłu w komisji. Trzeba było nie spać. Teraz proszę na dole w komisji. Na dole w komentarzach mi napisać, która maszynka zacięła czubek brody. No. To teraz ja będę musiał oglądać film. A że waru tu nie ma. Widzi już niedługo mundial. Ale waru tutaj nie ma. Cofnięć też nie ma. Wszystko leci ciągiem. Krajanki żadnej też nie będziemy robić, więc uznamy, że tego nie widzimy. Idziemy na remis. Jest dobrze, słuchajcie. Pędzelek świetnie robi robotę. Jest miękki, jest przyjemny. I tak jak mówię, jest nabity w opór, bo czuć tą sprężystość jego, ale te końcówki robią robotę. Niesamowicie ciekawe doznanie. Albo pędzle były mopowate, albo pędzle były sztywne, a ten ma 2 w 1. Ciekawe. Na końcu zobaczycie, ile jeszcze zeżar, a zeżar dużo, ale najpierw pojedynek. Po to się tu spotkaliśmy, po to tutaj włączyliśmy kamerę. Trzecie przejście. Albo wiecie co? Moment. Patrzę sobie. Jezus! Ja nie myślałem, że w Chinach, Mandżurii tak się nie nażarli. Zobaczcie, co tu się zadziało. Teraz tak spojrzałem, że tej piany za dużo tu nie ma, więc sobie zrobimy więcej. Ale nie myślałem, że tu jakiś magazyn w nim siedzi, nie? Ja wiem, że gość nabity. Koksik taki, ale no bez przesad. Jezu Chryst, co tu się zadziało? Ależ tutaj tego mamy. Nieźle, nieźle. Powiem szczerze, nieźle. Ale się nabił. Okej. Żeby było śmiesznie, jeszcze coś tam mieli. Zobaczcie. Płaszczyzna troszkę bardziej cywilizowana, jeżeli chodzi... No i teraz możemy się zabierać za trzecie przejście podłóg. Ale tutaj jest tej piany. Reksik też tutaj teraz już na tym trzecim ustawieniu coś tam zaczyna opowiadać. Wiecie czemu? Efektywność maszynki zrobiła robotę. I teraz idziemy po dogolonej skórze po prostu. Proste. Powiem szczerze. Dokładnie tak. Ale efektywność to po goleniu. Usnął jego tak jest, jak dobrze wiecie. Wow. Trzecie ustawienie. Red Alert odpalamy. Ok.
Jeszcze. O właśnie. Jeszcze troszkę. Poślizgu dużo. Młodzi, nie róbcie tego, pamiętajcie, zawsze mydło. Ale jak już wiesz i prosisz się o problemy, tak jak Snowy zawsze, to niech ma. Słuchajcie, jest dobrze. Jest nawet bardzo dobrze. Ale co na to? Razor Wunderbar. Do roboty. No nie, to wiosło jest niesamowite po prostu. Z faktu, że tu jest takie bardzo grube okręgi, jeżeli chodzi o rączkę Razoroka i ten tak zwany tytan jest na wysoki połysk, to powiem szczerze, jeżeli chodzi o utrzymanie, całkowicie przyjemniej, logiczniej, funkcjonalniej, pewniej się trzyma rączkę Rexa. I to wam mówię od razu. Mimo że Rex też czułem ostatnio już przejście, żyletkę pod dogolonej mocno skórze. Panowie się biją dosłownie podskórnie się biją ze sobą. To tutaj już czuję znowu. Te trzecie przejście w nim jest średnio komfortowe w porównaniu z Rexem. I tu naprawdę cały czas mówię. To nie jest do końca kwestia problematyczna, bo jakby się dobrze przyłożyć, to mam dziwne wrażenie, że na 2 przejścia się nim można wyśmigać. I nie będzie to absolutnie żadnym problemem. Ale okej, umawiamy się na 3. I też będzie dobrze. Nie, poprawek nie było w konsolu. Za dużo. Nie możemy tutaj też poprawkować za dużo. Żeby było uczciwie. Okej. Dobra, słuchajcie. Koniec. Oj, nie koniec. To już poza konkursem. Bo bym nie zdzierżył. Wybaczcie. Na krawędzi ust nie może zostać ani jeden dysk, który będzie mnie wkurzał przez pół dnia, a dokładnie przez kolejne 2. Czemu? Bo jedna i druga jest niesamowicie skuteczna i zarost odrasta po nich długo. Czemu? Bo świetnie robią robotę. Tak jak świetnie robi robotę mydło Sebego. Czuję poślizg, czuję taflę, jest ślisko, jest przyjemnie. Ręka leci po prostu. Jest naprawdę dobrze. Świetna robota i zawsze będę to powtarzał. Takie jest moje zdanie a propos tego mydła. Słuchajcie, tutaj poza konkursem nie będę dochodził kto, jak i czemu. Co tu mamy? Szkło, jakieś mikro. Na równi, żuchwa, szkło, pod. No tutaj jest o wiele lepiej, jeżeli chodzi o Rexa, dół prawie że identyczny, może gdzieś tutaj troszkę Wunderbar zostawił minimalnie, a to jest operator dupa. Słuchajcie, spodżuchwowe te krainy mało przychylne dla maszynek Rex sobie dogolił absolutnie lepiej. To jest kwestia testu skórnego, jeżeli chodzi o kwestię finalną, ale absolutnie żadna, zobaczcie, jakichś wielkich strat nie zostawiła, rany nie zostawiła, oprócz tego dynksa, ale to już poza konkursem jest i nie będziemy dociekać kto, jak i czemu. Jedno jest pewne, skórnie, o włos, o krainę podżuchwową, jakże ciężką notabene do dogolenia, Rex Consul wygrywa. Jeżeli chodzi o kwestię tak zwanej testu skórnego, ale to dla jasności, Wunderbar goli jak wariat. On wali po prostu podskórnie, żyletką po skórze i tu też jest świetnie. To są jakieś pojedyncze dynksy, które ja po prostu szukam, żeby znaleźć problem do czepienia się. Jedna i druga goli świetnie. Jedna i druga wie, do czego służy żyletka. Ta jest
lepsza moim względem pod dwoma względami. Po pierwsze funkcjonalność. Lepiej się ją trzyma rączką i głowica jest bardziej sensowna, jeżeli chodzi o operowanie. Ale kultura też pracy. Rex Consul ma o wiele większą kulturę pracy na skórze niż tu ten pan. To nadal mówię, nie jest nic dramatycznego, ale coś się na tej skórze dzieje takiego, że moja skóra nie do końca lubi te trzecie przejścia, bo się czuje pokrzywdzona. A ten pan obsługuje się z nią bardzo kulturalnie, majestatycznie i robi robotę. I minimalnie lepszą robotę robi właśnie on. Więc moim zdaniem Rex Consul o długość włosa, o długość pociągnięcia jednego bardziej wygrywa ten pojedynek. Nowoczesność wygrała z klasyką, co nie zmienia faktu, że obie są bardzo ciekawymi maszynkami i potrafią świetnie, na bardzo fajnym poziomie dogonić. Cena, wiadomo, no Rex koniecznie trzeba sobie parę złotych położyć na stół. Razor Wunderbar, no troszkę spokojniejszy cenowo, ale to już Wy decydujecie, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanego Waszego portfela. Na końcu ta subiektywna opinia, którą ja bym wybrał, Rexa. Wiecie czemu? Bo wreszcie miałbym Rexa, który potrafi mnie ogolić. Wreszcie miałbym Rexa, który daje mi przyjemność z golenia. Lubię funkcjonalność, jak dobrze wiecie, w maszynkach. I robi na mnie lepsze wrażenie. A tu jeszcze mamy ustawienia, którymi możemy sobie tam wachlować wedle uznania, chociaż ja tak średnio lubię, ale no też się to zalicza do funkcjonalności, więc dzisiejszy pojedynek wydawa Rex Consul, ale nie ma wstydu, jeżeli chodzi o Rexa Wunderbar. Robi robotę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Sebego Abesa, świetna baza, nie trzeba tutaj już nic powtarzać, a jeżeli chodzi o, patrzcie, widzicie, teraz wyszło, jednak Red Alert po Wunderbar troszkę tu się odpali się zaraz bardziej. Czemu? Po dostaniu alkoholu. Chopin, Miraculum, tak, kończymy. Ale przegrzała się z wrażenia kamera, ciepło się robi w łazience, upał jest jak jest. Słuchajcie, tak jak mówiłem, po goleniu Chopin, jeżeli bardzo dobre produkty, polskie mydło, polski pędzel, polski aftershave. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Wykańczamy. Uwielbiam, wiecie, zapach tego niestety nieistniejącego już aftershave'a, dlatego że świetnie jest odpowiadający mi ten zapach. To jest po prostu rewelacja. To jest pierwsza rzecz. Jest elegancki, ale może być codzienny. Jest taki w sam raz. Kolejna rzecz. To, co zostawia, jak się opiekuje skórą, po prostu petarda. On później nie znika w sekundę. Tak, on się wchłonie, ale czuć ten film po nim i to jest urok Chopina, Miraculum. Nie wiem, ekskluzyw, no coś w tym jest. Nie wiem, czemu tak się zadziało i wiecie dobrze, o czym mówię, ale fajnie by było, żeby kiedyś wrócił na salony, bo naprawdę warty jest uwagi i to jest świetna pozycja. Cieszę się, że go mam i jeszcze jedną buteleczkę dzięki Marcinowi. Słuchajcie, świetne golenie, bardzo fajny pojedynek, trochę udany, minimalnie tutaj się coś zaczerwieniło po raz o roku, ale zaraz to zejdzie, co nie zmienia faktu, że pokazane też jest właśnie, że Consul właśnie bardziej kulturalnie się oprzedł z tak zwanym goleniem. I na koniec mój wilczy smoczek, smok wilczy. Naprawdę bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo ciekawy knot, bardzo przyjemne golenie. Inny niż inne borsuki, które posiadam. Co Wam mam mówić? To jest chyba droga, żebym się oswoił trochę z borsukami, bo jak dobrze wiecie, jak tam byłem tam na bakier z nimi tak troszkę, ale ten pędzel da radę. Więc jeszcze raz Adi, dzięki bardzo. I na tym, słuchajcie, kończymy sagę ze sprzętem, z kosmetykami, z maszynkami, jeżeli chodzi o kolegę Przemysława. Przemku, dziękuję Ci bardzo za te kilka goleń, naprawdę świetne doznania, świetne sprzęty, niesamowite kosmetyki. Wszystko wraca do Ciebie w stanie nienagannym, a ja już Was zapraszam na kolejne golenie. A tam pokażemy sobie pewną ciekawą, żyletkę. Dawno nie było. Coś, co się pojawiło niedawno i coś, co przykuło natychmiast moją uwagę. A co, jak i czemu? Już niedługo, już na następnym filmie. Trzymajcie się, miłego popołudnia życzę. Cześć.